Czy ona postrzega ciebie jako chłopczyka, który potrzebuje mamy? Czego brakuje większości mężczyzn w polskich domach? Ale trzyma mnie przy nim, nie pocałowałam go. I kompletnie mnie nie pociąga, bo to jest tak grube, że aż żałosne. Zdążyło was już zamieść? To jest największa porażka mężczyzny. Teraz robimy za was totalnie wszystko. Zdradzają, odchodzą, cudują, który potrzebuje mamy, bo jest w tych sprawach. Jak myślicie, co tam się wydarzyło? Czy naprawdę nie czujesz się żałośnie z tym? Nie zapytałam, czy weźmie ze mną prysznic. Czy ona postrzega ciebie jako chłopczyka, który potrzebuje mamy? Sprawdź. Dzisiaj lecimy z tematem, który jak zwykle wywoła burzę. Słuchajcie, wczoraj w oczy wpadł mi post, który zaraz wam przeczytam, od kobiety, mężatki. Słuchajcie tego, bo to jest tak grube, że aż żałosne. Drodzy, pisałam już wcześniej, że mam męża, który wypomina mi, że się do niego nie przytulam, nie wzięłam go za rękę, szłam w zbyt dużej odległości od niego. Nie pocałowałam go, nie obejrzałam się za nim. Nie zapytałam, czy pójdzie ze mną do sklepu. Nie zapytałam, czy weźmie ze mną prysznic. Nie zrobiłam spałam za daleko, odsunęłam się przez sen. To są wypominania non-stop, w każdych błahych aspektach życia i zawsze po fakcie. Dla mnie to narcystyczne i chore, a dla mojego męża to prawidłowa komunikacja. Chodziliśmy na terapię i trochę się poprawiło, ale zdałam sobie sprawę, że go nie kocham i kompletnie mnie nie pociąga. Postrzegam go jako chłopczyka, który potrzebuje mamy. Teraz mam inny problem. Chciałabym się rozwieść, ale strasznie mi go żal. Ma 50 lat i widzę w nim biednego chłopca, który nie znajdzie już sobie partnerki, bo jest w tych sprawach nieporadny. A poza tym on mnie kocha. Miałyście tak kiedyś? Nie chcę być jego żoną, ale trzyma mnie przy nim współczucie. I jak? Zdążyło was już zamieść? Niestety. To, że ta kobieta postrzega tego faceta, mężczyznę, jak zwał, tak zwał, za biednego chłopca. To jest tylko i wyłącznie jego wina. Tak? To jest wina mężczyzny. Faceta, chłopczyka, jak zwał, tak zwał. Powiem tak. Wy chyba sobie nie zdajecie sprawy, jak w związku jest ważne posiadanie własnego życia i ogarnianie sobie bieżących spraw własnych samemu. Jak myślicie, co tam się wydarzyło? Bo ja wam mogę powiedzieć, co się wydarzyło. Mężczyzna wziął sobie za żonę kobietę, która na początku, tak jak każda, chciała mu pokazać, że ona jest dobra, że ona jest warta, że jest wartościowa, że może na nią liczyć, że ona zawsze mu pomoże. Bo sporo takich kobiet jest. I niestety, na nasze nieszczęście, my mamy wrodzony instynkt opiekuńczy. Więc my chcemy o was dbać, chcemy być dla was przydatne, chcemy być pomocne, więc na początku robimy za was totalnie wszystko. I nikt, żaden mężczyzna nie chce nas przed tym powstrzymać. A to rodzi same problemy, bo my jako kobiety bardzo rzadko sobie zdajemy sprawę z tego, że czas odpuścić opiekę nad wami. Czyli
pranie za was, sprzątanie, ogarnianie, załatwianie za was lekarzy, pilnowanie waszych kalendarzy, dat i spotkań, prasowanie waszych koszul i ogarnianie wszystkiego koło dorosłego faceta. I ja wiem, co wy mi napiszecie w komentarzach. Patrycja, jeśli kobieta siedzi w domu, to powinna się zajmować swoim mężem. Oczywiście, że tak. Co nie oznacza, że ty, mój drogi, masz odpuścić sobie wszelkie aktywności domowe i tak naprawdę zrzucić na tą kobietę wszystkie męskie obowiązki w tym domu. I oczywiście, że połowa z was powie, że nie ma podziału na damskie i męskie, jak kobieta siedzi w domu, to ma robić wszystko. Okej. Tylko skoro tak myślisz, to bierz na klatę to, że ta kobieta za 5, 10, 15, 20 lat zrozumie, że ona ma koło siebie dzieciaka. Dzieciaka, któremu trzeba prać, gotować, sprzątać, załatwiać za niego lekarzy, że on nie jest w stanie sobie zrobić podstawowych rzeczy wokół siebie i durnej kanapki. Kto nie widział filmu o kanapce, jest tutaj dopięty. Myślę, że powinniście go obejrzeć. Mało facetów zrozumiało, o czym jest ten film. Zobaczymy, czy ty zrozumiesz. Powiem tak. Ja wiem, że wam się nie chce. Ja wiem, że wy jesteście zmęczeni, ale musicie sobie zdawać sprawę z jednej bardzo ważnej rzeczy. Kobiety zaczynają was traktować jak małe dzieci, jeśli wy nie jesteście w stanie brać odpowiedzialności za własne życie, czyli na przykład za takiego głupiego lekarza. Dlaczego mówisz jej, żeby ona cię do tego lekarza umówiła? Dlaczego mówisz jej, zapisz w kalendarzu, to mi przypomnisz? To jest twoja opiekunka, asystentka, twoja matka? Dlaczego to robisz? Po co? W jakim celu? Tylko i wyłącznie dlatego, że tobie się nie chce? Ja wiem, że do dobrego jest się bardzo łatwo przyzwyczaić. Ale myślę, że w niektórych aspektach większość facetów przesadza. A później jesteście zdziwieni, że te kobiety mają romanse, zdradzają, odchodzą, cudują. Wiecie, po 20 latach obsługi kogoś, jak już się na przykład wychowało własne dzieci i te dzieci już dorosły i poszły z domu, a się okazało, że jedno dziecko nadal w tym domu jest, to tej kobiecie się realnie nie chce, bo ona chciałaby być w końcu tą kobietą, a nie matką. Nie dość, że własnych dzieci, to jeszcze ciebie. Pamiętajcie, że na początku zazwyczaj to wy przejmujecie inicjatywę, zabieracie na randki, planujecie, robicie drobne naprawy, a jeśli nawet nie, to kogoś wezwiecie do naprawienia durnego kranu. A później, skoro ona siedzi w domu, albo i nawet nie siedzi, wymagacie od niej, żeby zrobiła dla was obiad, żeby było poprane, pogotowane, posprzątane, przypilnowane. I o ile to jest zrozumiałe, jeśli ta kobieta siedzi w domu, bo ja też nie jestem zwolennikiem tego, że kobieta siedzi w domu, a facet zapierdziela, a ona nie robi w tym domu kompletnie nic i jeszcze na dodatek nie jest wdzięczna. Ale to chyba nie jest nic dziwnego i tego wam tłumaczyć nie muszę, bo wy doskonale wiecie, jaki ja mam pogląd na taką sytuację. Ale chodzi mi bardziej o to, że wy wymuszacie zachowania. Doskonale wiecie, że ta kobieta od początku się stara i ona chce coś robić, a później tak przez 20 lat przedyndacie, bo wam się nie chce, bo jesteście przyzwyczajeni. I teraz się zastanawiam, czy dla was nie jest to żałosne? Czy naprawdę nie czujesz się żałośnie z tym, że ta kobieta ogarnia za ciebie wszystko? I tak jak właśnie było napisane w tym poście, kobieta chce wziąć rozwód, ale tak naprawdę przy tym gościu trzymają współczucie. I teraz są dwa obozy. Jest obóz jeden, który mówi, to wszystko przez te matki, bo te matki tak tych facetów wychowują, że one wszystko koło nich robią i tak dalej. I ci faceci później są przyzwyczajeni do tego, że wszystko jest za nich robione i ciężko jest ich odzwyczaić od tego. Ale to jest nieprawda. Drugi obóz jest taki, że to jest wina tych kobiet. Bo ja się pytam, skoro ty, kobieto, masz dość obsługiwania swojego własnego faceta,
to dlaczego od samego początku nie postawiłaś mu granic? I to wychodzi z braku pewności siebie, bo nie chciałaś, żeby cię zostawił, bo chciałaś udowodnić swoją wartość. I teraz, panowie, umówmy się. Ta kobieta mogłaby w domu nie robić nic, gdyby była zadowolona, uśmiechnięta i by była wdzięczna za związek z wami. To tak naprawdę wy byście jej nie zostawili. Bo czego brakuje większości mężczyzn w polskich domach? Wiecie? Bo ja doskonale wiem. Wdzięczności. Poczucia tego, że jesteście kochani, że jesteście coś warci i że osoba, z którą jesteście i dla której tak dużo robicie, jest po prostu wdzięczna. I dajcie znać w komentarzu, czy wy jesteście ten obóz A, czyli niech nie robi w domu nic albo bardzo malutko, niech mi nie gotuje i mi nie pierze, ja sobie sam to ogarnę, ale niech będzie wdzięczna, zadowolona i szczęśliwa z tego, w jaki sposób żyjemy. Czy ten drugi obóz, żeby była narzekająca, wredna, nieszczęśliwa, żygająca wszystkie błędy świata, ale żeby prała, gotowała, sprzątała i żebyście mieli ogarnięte. Jestem bardzo ciekawa, co wy mi w komentarzach na dole napiszecie. Słuchajcie, większość kobiet zrzędzi, narzeka i jojczy na was, dlatego że one są po prostu przeciążone obowiązkami. I wy powiecie, okej, ale ja chodzę do pracy, utrzymuję dom i tak dalej, bla, bla, bla. Ale jeśli ty wracasz do domu i załóżmy jest weekend i nie masz pracy w weekend, a ona ci gotuje, sprząta, lata koło ciebie, pierze, pracuje i nie wiadomo co jeszcze, a ty nawet palcem nie kiwniesz, to ty się nie zdziw, że za 20 lat ona cię kopnie w dupę. Rozumiesz? Wy sami odpowiadacie za takie związki, gdzie kobiety was nie szanują, bo wy jesteście do obsłużenia, wy jesteście jak lista do odhaczenia, tam nie ma miłości po jakimś czasie. Tam jest poczucie obowiązku wobec was. Po prostu. I zastanówcie się nad tym, czy nie warto by było sobie zrobić tej głupiej kanapki? Czy nie warto by było się nauczyć obsługi pralki? Ja mam takie pytanie, wy potraficie tyle rzeczy robić. Dlaczego większość mężczyzn nie potrafi włączyć pralki? Gdzie wszystkie instrukcje świata są teraz dostępne na internecie. Często na pralkach są kody. Wystarczy sobie włączyć aparat w telefonie i wejść na stronę. Wejść na YouTube i sprawdzić, jak to się robi. Ale z czystego lenistwa wy jesteście w stanie powiedzieć, nie, zrób, bo ty to zrobisz lepiej. Powiem wam szczerze tak. Te kobiety realnie mają dość obsługi was, rozumiecie? One nie chcą wam gotować, sprzątać, pracować i wszystko, bo one się czują przez was wykorzystywane. Oczywiście, że wy opłacacie rachunki i tak dalej i to jest wszystko okej. I to nie chodzi o to, żeby ta kobieta w tym domu nic nie robiła. Tylko chodzi o to, żebyś ty jako mężczyzna pokazywał tą aktywność. Nie ma nic bardziej przekonywującego, jeśli chodzi o mężczyznę, o pociąg fizyczny do faceta, jeśli facet jest sprawczy. I to nie chodzi o to, żebyś ty teraz zaczął napierdzielać na mopie i ogarniał całą chatę, a niech księżniczka siedzi. Absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ta kobieta miała swoje rzeczy i żebyś ty miał swoje rzeczy. Żebyś ty był sobie w stanie wstawić pralkę, żebyś ty był w stanie sobie zrobić kanapkę, żebyś ty jej nie wołał do tego, żeby ona ci zrobiła herbatę. Obudź się, bo za jakiś czas okaże się, że twoja żona, ta żona, którą kochałeś albo kochasz nadal, tylko już jakoś inaczej, staje się wredną, narzekającą, jączącą babą, której ty nie możesz znieść. A wszystko dlatego, że jesteś leniwy, że jesteś wygodny, że nie chcesz brać odpowiedzialności za własne rzeczy i za własne życie. Więc jeśli nie chcecie skończyć tak jak ten gość w tym poście, ona napisała, że jest jej go żal,
Czujecie? Czy wy czujecie te emocje? Kobieta nie odchodzi, bo jest jej żal tego mężczyzny. Dla mnie to jest porażka. Przykro mi. To jest największa porażka mężczyzny. Żeby kobieta stwierdziła, że ona już go nie kocha. A dlaczego go nie kocha? Bo on całe życie przebimbał na jej plecach. Tak, moi drodzy. Pamiętajcie o tym, że jak kobiety wam robią kanapki, herbatki, prasują, gotują i są przeciążone, to wchodzą w energię męską. One nie potrzebują cię za 2 lata do niczego. Jeśli ty tej kobiecie pozwolisz na to, żeby ona ogarniała za ciebie wszystko i nawet jeśli chce, to ty powinieneś ją przystopować, pokazać jej granice, że tutaj jest mój teren i tutaj nie wchodzisz, nawet jeśli bardzo chce. To pożądanie wyląduje na podłodze. Tak samo jak twoje walizki, jak w końcu cię z tego domu wyrzuci. I powiem wam szczerze, mi jest was żal, bo kobiety was tak wychowują, że na początku jest od samego dzieciństwa, macie wszystko poukładane, porobione i tak dalej, mamunia jest i mamunia o was dba, a później z tych waszych kobiet, które są na początku bardzo pociągające i wy dla nich jesteście pociągający, robicie własną matkę. A uwierzcie mi, że sorry, ale nikt własnej matki nie chce. Więc zastanów się, czy to jest tego warte. Przypominam, tu jest playlista Męska Sprawa, a tam znajdziesz więcej odcinków o trudnych relacjach damsko-męskich. Jeśli jeszcze nie widziałeś, to koniecznie obejrzyj. Miłego dnia.